Mamy zwykłych politycznych aparatczyków. Znam przeszłość Mariusza Kamińskiego. Byłem w samym jądrze CBA i widziałem, jak to wygląda. To nie była żadna walka z korupcją, tylko to była walka z przeciwnikami politycznymi, którzy mogliby odebrać procenty w sondażach. Mentalne dziecko Goebbelsa. Bo zaraz się okaże, że Obajtek to będzie Corleone, gdzie był Kamiński. Wraca problem portu. Gdzie było CBA? CBA ich chroniło, czy CBA miało zwalczać tą przestępczość? Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Wąsikowi i Kamińskiemu bardziej chodzi o interes partii, czy oni też... To są dwie kwestie. Czy też liczy się kasa? To są dwie kwestie. Kiedyś, jako młody funkcjonariusz CBA, wierzyłem Kamińskiemu, że mówi o patriotyzmie, że mówi o tym, że rozgrzanym żelazem będziemy wypalać korupcję w Polsce i będziemy zwalczać przestępczość białych kołnierzyków. Ale Kacper, jego syn, w Banku Światowym w Waszyngtonie, pchnięty przez Glapińskiego, była żona Kamińskiego w NBP-ie. Mówię, to nie ma konkursów? Przecież mamy młodych ludzi, kilka języków, kilka tytułów naukowych, którzy mogliby przystąpić do konkursu i ubiegać się o takie stanowisko. Jestem przekonany, że są ludzie o wiele lepiej przygotowani merytorycznie do tego, aby takie funkcje pełnić, a nie syn Kamińskiego. Tylko że ta patologia, o której Pan mówi, i ona stała się normą. Też po części za jakimś tam Pana udziałem też w tych latach minionych. Że po prostu przyzwyczajano społeczeństwo, bo później Pan jako poseł, Pan dalej brnął kilka lat już po tym, co Pan robił w CBA i broniąc tego, że to wszystko było zgodne z prawem, etyczne i ludzie wierzyli też Panu. No, wierzyli ci, którzy byli twardym elektoratem PiS-u, natomiast ci, którzy byli w kontrze do PiS-u, mieli refleksję, potrafili trzeźwo myśleć i jeżeli sąd drugiej instancji ułaskawia Beatę Sawicką, mówiąc, że tego rodzaju metody pracy operacyjnej są niedopuszczalne, czy kwestia chociażby uzasadnienia pierwszej instancji i drugiej przy sprawie gruntowej, teraz niedawno, co Kamiński z Wąsikiem zostali skazani, to sędziowie mówią wprost, że dochodziło do kreowania i tworzenia przestępstw, a nie wyłapywania czy zwalczania tych, którzy te przestępstwa popełniali, ponieważ istniały wiarygodne informacje mówiące o tym, że Andrzej Leper dopuszcza się przestępstwa. Jeżeli jego wiceminister z tamtego okresu mówi o tym, że nie było przesłanek świadczących o tym, że Andrzej Leper mógł dopuszczać się jakichś działań korupcyjnych, no to o czym mówimy? Poza tym tworzenie dokumentów, za to zostali skazani. Ja byłem obecny przy tym, jak były fałszowane podpisy urzędujących w tamtym okresie urzędników gminy Mrągowo. W ten sposób... Ktoś poszedł siedzieć za to? No, na kilkanaście czy kilka dni Kamiński z Wąsikiem. Tylko, tak? A co reszta, co dyrektorzy zostaną też ułaskawieni przez Dudę? No trudno, żeby nie zostali ułaskawieni. Takie pytanie retoryczne zadałem. Jak ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, to trudno, żeby ci dyrektorzy teraz odbywali kary pozbawienia wolności za przestępstwa dokładnie te same. O tym, że Kamiński i Wąsik są przestępcami, było wiadomo od początku. Duda uwolnił sąd i ułaskawił jeszcze przed wyrokiem prawomocnym, ale i ci panowie zarządzali polskimi służbami mundurowymi. Wąsik i Kamiński odpowiadali i za policję, i za Straż Graniczną, i za służby specjalne. No i generałowie. Na samym początku jeszcze te struktury wojskowe miał pod sobą Antoni Macierewicz. Tak. Ale podpadł i został wycięty przez Kamińskiego i Wąsika i oni wtedy w te struktury wywiadu, kontrwywiadu wojskowego wsadzili swoich ludzi. Zastanawia mnie,
jak w takich służbach, gdzie te kręgosłupy powinny być pionowe, sztywne. A też pan zadaje retoryczne pytania. Ja wiem, że to retoryczne, ale no, są generałowie. Wszyscy tam, z tych służb. Ale na skinienie, na stryknięcie palcami Kamińskiego i Wąsika stają na baczność, robią jakieś rzeczy obrzydliwe, biorą udział w tych konferencjach prasowych, tworzą jakąś fikcję, dają ten mundur. Znaczy, troszeczkę też bym to przez pana zadane pytanie trochę podzielił. A oprócz tego na każde skinienie też takie operacyjne. Trochę bym to podzielił, tak? Bo jeżeli mówimy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, nie mamy tam generałów. Jest to służba Ja mówię o Straży stosunkowa. Granicznej, bo to często... Okej, zaraz się też do tego odniosę. Ale na przykład CBA jest służbą stosunkowo młodą i po tym, jak został z funkcji szefa zdymisjonowany Paweł Wojtunik, tak od razu z politycznego rozdania wraca Ernest Bejda. No trudno, żeby później robi głęboką wymianę kadrową, dyrekcji, funkcjonariuszy. Te piony CBA, które z punktu widzenia interesu polityków PiS-u są najbardziej intratne do zarządzania, tam po prostu kadry są wymieniane. I teraz pójdźmy dalej. Pegasus, tak, który był użytkowany przez CBA. Ja już w tej służbie nie pracowałem. Ale schemat, ja myślę, że Komisja do spraw Pegasusa pewnie mnie zaprosi albo powinna mnie zaprosić w charakterze świadka, aby poznać przede wszystkim mechanizmy funkcjonowania tych ludzi, ponieważ zarówno funkcjonariusz pracujący pod przykryciem, jak i system pod tytułem Pegasus to nic innego jak narzędzie służące do bardzo głębokiej inwigilacji ludzi, zbierania o nich informacji, niejednokrotnie intymnych, wrażliwych. I schemat działania Wąsika i Kamińskiego był dokładnie taki sam przy wykorzystaniu przykrywkowców, kiedy ja byłem czynnym przykrywkowcem, w okresie, kiedy był stosowany Pegasus. Liczę tylko na to, że dziś znajdzie się ktoś odważny z CBA, który tego Pegasusa obsługiwał i tak samo jak ja powie, ok, dość kłamstw, dość zamiatania spraw pod dywan, tylko wystąpi z wnioskiem o objęcie go statusem świadka koronnego i powie prawdę, jak to wyglądało. I to nie muszą być dyrektorzy nadzorujący tą komórkę, ten pion, który ten Pegasus używał. To wystarczy funkcjonariusz, który po prostu tam pracował, był świadkiem niejednokrotnie wypowiedzi, zdarzeń, spotkań z Kamińskim, z Wąsikiem, czy ludźmi, którzy przekazywali pewnego rodzaju rozkazy do wykonania. Wracając do tych pierwszych pytań, tak, gdzie pan chciał jakby odkryć trochę moją tą ludzką twarz funkcjonowania w służbach. Tak, to była twarz ludzka, ale też nieludzka. Ale właśnie, ale to będzie panu bardzo ciężko zrobić. I mi osobiście też będzie bardzo ciężko to zrobić. Dlatego w sytuacji, ja mam przyjaciela, który przez wiele lat był przykrywkowcem i robił najcięższe roboty przykrywkowe, gdzie rozpracowywał zabójców. I poświęcał temu pół do roku czasu. W 2 takich operacjach uczestniczył, gdzie ci zabójcy opowiadali mu o tym, jak tego zabójstwa dokonali. Tak? I to jest mistrzostwo świata. Dla mnie po prostu nie ma nic lepszego, gdzie mamy do czynienia naprawdę z totalną patologią i z ludźmi, którzy powinni do końca swoich dni spędzić czas w więzieniach i tam zgnić za to, że mordowali innych. To tu się pojawiają takie bardzo mocne psychiczne, psychiatryczne, psychologiczne aspekty przeżywania tych spraw, w których się brało udział, ale tak jak powiedziałem, ja czy osoby, które uczestniczyły w takich działaniach, ciężko będzie im zrobić wiwisekcję i wyrzucić te uczucia na stół czy na zewnątrz, ponieważ w pewnym momencie dochodzi do znieczulicy zawodowej i to jest bezdyskusyjne. Natomiast we mnie przemiana, która nastąpiła, ona nastąpiła wskutek rodziny i wskutek tego, że mam dziś 4 wspaniałych dzieciaków, mam żonę, która mnie kocha, a ja ją kocham wzajemnością i nie widzimy dziś w tej 6-osobowej rodzinie, oczywiście dziadkowie, babci i tak dalej, ale mówiąc tak blisko świata poza sobą i spędzamy czas, każdy wolny jak tylko możemy wspólnie, bo uważamy, że ten czas między palcami ucieka, to był moment, kiedy ja poczułem, że wyrządziłem innym krzywdę i powinienem
to naprawić, powinienem po sobie posprzątać. I stąd też moje pierwsze wypowiedzi, chociażby do superwizjera kilka lat temu, dziś moja aktywność mówiąca o tym, jak naprawdę funkcjonowało CBA. To był rok 2019 czy 2017? Tak, 19. Kiedy pan wziął udział w tym reportażu superwizjera i chwilę później pan został aresztowany. No to była kara za to, co pan powiedziałem. zdawał sobie sprawę, co pana spotka Przewidywałem to. po udziale w reportażu superwizjera? Tak, przewidywałem to. To było też takie trochę odkupienie. Zobaczcie, jestem gotowy powiedzieć prawdę i nawet poświęcić się w taki sposób, że trafię do tego aresztu, jestem tego świadomy. Pewnie przyjdzie taki okres, wręcz jestem przekonany, bo Polska jest małym państwem i ludzie często się przenikają i spotykają. Ja kiedyś spotykałem w centrum Warszawy bandytów, których poprzez moje działania, którzy trafili na długą odsiadkę za handel narkotykami do więzienia i nie wiedziałem, jaka będzie reakcja z ich strony. Wtedy byłem akurat posłem i oni powiedzieli: o, dobrze Tomek, że to byłeś ty, a nie ktoś inny. I tak troszeczkę powietrze ze mnie zeszło, bo spodziewałem się różnej reakcji. Ale może kiedyś spotkam się z Weroniką Marczuk, bo jej należą się bardzo ogromne przeprosiny z mojej strony za to, w jaki sposób została skrzywdzona, tylko i wyłącznie dlatego, że była związana ze środowiskiem TVN-u. Bo jeżeli to byłby ktoś inny, Kinga Rusin czy inne znane nazwiska, Monika Olejnik, to na pewno też by się wtedy na ten atak te osoby załapały, ponieważ PiS tych środowisk nienawidzi i najchętniej by je, mówiąc kolokwialnie, zaorało. Wtedy wysłali, żeby rozpracować TVN pana, a myśli pan, że ten Pegasus grzał się w TVN-ie? Jestem ciekaw, dlaczego Duda nie poprosił premiera Donalda Tuska, który deklarował mu, że udostępni mu całą wiedzę z działalności Pegasusa, dlaczego do dziś tego nie zrobił. Boi się, że będzie zaskoczony, że Kamiński z Wąsikiem go słuchali. Dzisiaj czytałem jakiś krótki artykuł ministra Kancelarii Prezydenta, który mówił, że byłoby to niewyobrażalne. Nie, mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć. Tak, jeżeli prezydent miał jakiś telefon służący tylko i wyłącznie jemu, to wcale bym się nie zdziwił, że ten telefon był zainfekowany Pegasusem. Pewnie jego oficjalne numery prezydenckie nie, ale taki, który był, powiedzmy, tajemnym telefonem, jak najbardziej tak. Znaczy ja tutaj w kontekście tego, co pan powiedział o rozpracowywaniu TVN-u i pana udziale w akcji właśnie też, gdzie ofiarą była pani Weronika, to tak pytam o pana przypuszczenia, jeżeli chodzi już o ten Pegasus i środowisko TVN-u, bo sam doświadczyłem czegoś takiego, że przez wiele miesięcy mój telefon służbowy w ogóle nie działał, kiedy wchodziłem do redakcji, do ośrodka. Po prostu nie mogłem, pracowałem w ośrodku białostockim TVN24 i żeby w ogóle z kimkolwiek porozmawiać, to musiałem wychodzić z budynku i dopiero miałem wtedy połączenie. A tak od razu wchodziło zakłócenia. Po wymianie dopiero karty wszystko wróciło do normy. Znaczy ja nie byłbym tutaj taki, zresztą ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej. No właśnie. Dlatego, że czy Pegasus był stosowany wobec pana, czy wobec mnie, wobec mojej żony. Słyszałem z dwóch niezależnych źródeł, że byłem bardzo mocno inwigilowany, ale też czekam na jakieś takie konkretne... Ale to dopiero wyjdzie w dokumentach, bo jeżeli pana Brejzy wiadomości były manipulowane i one trafiały do prawicowych mediów i tam to było publikowane, no to już mamy element potwierdzający, że jest coś na rzeczy. Natomiast badania Citizen Lab, tak, które potwierdzają stosowanie Pegasusa na konkretnych numerach, czy konkretnych telefonach, które są identyfikowane przez swój indywidualny numer e-mail, tak, no tutaj potwierdzają, że ten Pegasus był stosowany. Ale wracając do tych schematów takich manipulowania czy żonglowania pewnego rodzaju informacjami. Zarówno prawicowi dziennikarze, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują w taki sposób, jaki jest im wygodny tu i teraz,
po to, żeby budować kapitał polityczny. Ja pamiętam kiedyś w 2010 bardzo mocno Gazeta Polska wspierała uchodźców z Czeczenii, tak, którzy są muzułmanami. I wtedy było wszystko okej, tak? I było to bardzo mocno nagłaśnianie. Czym się różnią uchodźcy z Czeczenii czy uchodźcy z Syrii? To są ludzie, którzy doświadczają krzywd, wojny, śmierci. Często od tego samego wroga, którym jest Rosja. Dokładnie tak. I tym ludziom w miarę możliwości należy pomagać. Ale jeżeli wytwarzamy strach w społeczeństwie polskim przed uchodźcami i jest to kapitał wyborczy, dzięki któremu nakręca się słupki sondażowe i zdobywa się elektorat, który głosuje na daną partię, no to w ten sposób jest to po prostu wykorzystywane, bo to jest wygodne. Ale nie zapomnijmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. Zarówno dla PiS-u, jak i dla prawicowych dziennikarzy. Pieniądze. Bez tego elementu ani jedni, ani drudzy nigdy nie przetrwają. Jeżeli nie będą mieli finansowania, jeżeli nie będą mieli źródła, z którego można czerpać, to znikną, to się rozpadną. I taką przyszłość im wróżę, że jeżeli zostaną w sposób skuteczny odcięci od pieniędzy, to zarówno te telewizje czy te konkretne partie, one po prostu się rozlecą w drobny mak. Ale może zdążyli odłożyć tych parę miliardów. No, jeżeli mamy po 20 parę milionów przekazywanych na podmioty, które funkcjonowały 2 tygodnie później, znikały i to było z różnych, i z Ministerstwa Sprawiedliwości, i z innych państwowych instytucji, no to gdzie są te pieniądze? Ja zadałbym Panu pytanie, co się dzieje z finansami Fundacji Narodowej. Nie zostały pokazane fundusze tego podmiotu, a z tego, co się orientuję, był tworzony jako think tank do tego, żeby gromadzić kasę. Myśli Pan, że jest jakieś działanie, nie wiem, co mogą zrobić, podobnie jak Pan, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, żeby przejść przemianę, żeby odkupili swoje winy, żeby, nie wiem, Pan im rękę podał, jak za dawnych czasów? Znaczy, to się już nie stanie nigdy. A jak przejdą taką przemianę jak Pan? Nie ma takiej możliwości. To nie dopuszcza Pan? Pan jest tylko Pan jeden? Ja w cuda nie wierzę. Ten jeden cud, który wydarzył się w przypadku mojej osoby, liczę jeszcze na kilka cudów. Liczę na refleksję funkcjonariuszy, z którymi ja kiedyś współpracowałem. Ma Pan z nimi kontakty? Z częścią tak, z częścią nie. Natomiast niektórzy potracili te wpływy i frukty, które dawała im partia Prawo i Sprawiedliwość, bo potracili stanowiska w spółkach z kapitałem Skarbu Państwa, potracili te zarobki. Przecież większość tych spółek była obsadzona właśnie przez byłych funkcjonariuszy i oni w tych spółkach mieli określone zadania. Tak? I to wcale nie były zadania związane z tym, aby czuwać nad bezpieczeństwem tej spółki, tylko żeby czuwać nad ludźmi, którzy tą spółką zarządzają i przekazywać informacje, co tam się wewnątrz dzieje. Takich sytuacji, gdzie dochodziło do złodziejstwa, do sprzeniewierzania mienia publicznego, za czasów PiS-u jest ogrom. I boję się, czy obecna władza, obecna koalicja rządząca, czasu jej starczy przez te najbliższe 4 lata, żeby PiS rozliczyć. No powstały 4 komisje śledcze, tak? Natomiast, no wiadomo, komisje śledcze jedno, a prokuratury drugie. Żeby móc rozliczyć tych, którzy kradli, to musi być postępowanie prokuratorskie, musi się pojawić akt oskarżenia. Ale też musi być ktoś, kto ciągle przypomina też w sferze publicznej o tym. No to dziennikarze, to Pana rola w tym. Moja też, ale Pan tutaj pełni też ważną rolę, bo po Pana wywiadzie w Superwizjerze, gdy powiedział Pan o tym wyjeździe do Wiednia, o korzystaniu z usług prostytutek przez wynagrodzonych w ten sposób agentów CBA, sprawa wróciła, Pan wrócił, znowu zrobiło się głośno o tym, do czego doprowadzili ze służbami Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Pan mówi, że ma Pan w tej karcie tak jeszcze na później jeszcze jakieś asy. No dziś jedną taką niedużą kartę Panu w naszej rozmowie odkryłem. Chyba powiem coś, o czym wcześniej nie mówiłem. Ten wiceminister najwyższym rangą funkcjonariuszom w CBA przedstawia informacje, jakie pozyskał. I on za kilka tygodni zostaje odwołany, a Beata Szydło mu mówi: jesteś zdrajcą, na swoich się nie donosi.
człowiek przyszedł zgłosić O przestępstwie. przestępstwo i... No i został wyzwany od zdrajców i wyrzucony. Można? O, mój pan mecenas by mnie tu od razu okrzyczał, że tak ironizuje, bo to są poważne tematy, ale momentami aż mi się śmiać chce, tak? Bo gdzie jest Kamiński z Wąsikiem? Gdzie są ci bohaterzy narodowi walczący z korupcją? No gdzie? No. Jednak ten mit sypie się. U Kaczyńskiego w kieszeni? Oni są w kieszeni partii. Działają tylko dla dobra tej partii matki, która ich karmi, która ich stawia na piedestały. Ten zbetonowany elektorat PiS-u, który ich hołbi z flagami, wykrzykuje, że są bohaterami narodowymi, hołbią się tym, czerpią z tego przyjemność, że są w ten sposób traktowani, ale to do niczego dobrego nie zmierza. Zaczęliśmy od pływania, od tego, że był pan jako junior w czołówce krajowej. Przegrywał pan z Rafałem Szukałą, wybitnym pływakiem. No, medalista olimpijski. Miał pan przed sobą karierę sportowca. No, zasady fair play, w ogóle ta rywalizacja sportowa, no to jest wspaniały przykład takiego i zaangażowania młodego człowieka w życie, no i postawa takiego w ogóle sportowca, to fajnie się przenosi na życie takie później, poza tym sportem. To prawda. I U pana nie wyszło. nie do końca. Chociaż... Nie do końca, bo to, że nie wyszło, to w latach 2006-2015, tak powiedzmy, tu rzeczywiście nie wyszło i nie poszło tą ścieżką, którą powinno. Nie słuchałem w tamtym czasie mojego taty, który mi mówił, nie idź w to, bo to jest ewidentnie polityka i nic z tego dobrego nigdy nie będzie. Miał rację, nie pomylił się. Chciał, żeby pan kontynuował karierę sportową? Ja wstąpiłem do jednostki antyterrorystycznej, do policji w roku 95. Wtedy też zakończyłem karierę pływacką i zostałem funkcjonariuszem właśnie AT, jednostki antyterrorystycznej. Przeszedłem przez 2-3 piony pracy operacyjnej, zanim zostałem przykrywkowcem. I tu rzeczywiście realizowałem się, zwalczając przestępczość zorganizowaną. No, skusiła mnie praca w CBA i wtedy mój tato zabrał głos i powiedział, nie idź w tym kierunku, bo z tego dobrego nic nie będzie. I rzeczywiście miał rację. A co mówi teraz tata? Natomiast teraz jest dumny, że mam na tyle, ojciec jest dziś ze mnie dumny, że mam w sobie na tyle odwagi, żeby powiedzieć prawdę. Właśnie sport, który wykreował mój charakter i ponosiłem wzloty i łopadki, również w sporcie, bo nie zawsze się wygrywa. Też trzeba umieć przegrywać. I ten moment dziś jest pewnego rodzaju moją przegraną, ale też zwycięstwem, ponieważ nie boję się, i tu zwyciężam, nie boję się powiedzieć prawdę i nie boję się powiedzieć przepraszam. I myślę, że to doceniają moi bliscy, to docenia przede wszystkim mój ojciec, który jest właśnie za tą postawę ze mnie bardzo dumny. Nie oczekuję, że wszyscy w Polsce powiedzą, tak, rozgrzeszamy agenta Tomka, bo to jest niemożliwe. Natomiast ci, którzy znają scenę polityczną, wiedzą, jak funkcjonuje PiS, jak funkcjonują te środowiska, przyjdzie do nich refleksja, cholera, jednak z tego środowiska da się też wyrwać. Bo ja się wyrywałem. Zarzut może być wobec pana taki, że obawiając się jeszcze tej odpowiedzialności, którą może pan ponieść za to, co gdzieś wcześniej pan robił, że teraz pan jest takim skruszonym jakby gangsterem. Jeżeli nie zacząłbym o tym mówić, to nie ponosiłbym żadnej odpowiedzialności. Tak, jeżeli dziś zaczynam o tym mówić, to rzeczywiście to dziś rzeczywiście instytucja świadka koronnego umożliwia, że tą odpowiedzialność się nie ponosi. Nie szefem zorganizowanej grupy, nie kierowałem nią, nie dopuściłem się najcięższych przestępstw, które eliminują z możliwości uczestniczenia w takim systemie właśnie świadka koronnego. Mógłby ktoś powiedzieć, zaczyna mówić, chce się wybielać teraz.
A kiedy, jak nie teraz? Do kogo miałem z tym pójść? Do Ziobry? Do Święczkowskiego? No Przecież tak. by mnie wyśmiali. Dosłownie? Dosłownie. No nie ma takiej opcji w ogóle. Tak, w momencie, kiedy widzę, że prokuratura zaczyna być odpolityczniana, że prokuratorzy nie będą bali się wszczynać spraw dotyczących najbardziej prominentnych przedstawicieli PiS-u i wyciągać przestępstwa z ich udziałem na światło dzienne, no to jest ten moment. No bo kiedy, jak nie teraz? A myśli pan, że te służby to w ogóle się jakoś zmienią, że to nie będzie tak, co nowa władza, to gramy tak, jak Znaczy, na pewno nas proszą? pracowałem z agentami DA, pracowałem z agentami FBI, pracowałem z niemieckimi przykrywkowcami, angielskimi, z Litwinami, z Łotyszami i patrząc na doświadczenia dojrzałych państw demokratycznych, rzeczywiście jest to rozwiązane systemowo, że polityka tak głęboko nie ingeruje w struktury funkcjonowania służb specjalnych. I to jest niesamowite. U nas w Polsce niestety tak nie jest. Policja będzie miała się świetnie, chociaż dzisiaj bardzo mocno jej reputacja potupadła. Ludzie nie chcą wstępować do policji. Ci, którzy tam pracują, są mocno zachowawczy, wycofani, nie pracują odważnie, bo boją się, że mogą ponieść jakieś konsekwencje w zależności, jaka polityczna miotła będzie w tych strukturach zamiatać. No, widać, co komendant Granatnik wyprawiał w strukturach policyjnych. To nie jest nic chwalebnego. Każdy honorowy funkcjonariusz noszący mundur polskiego policjanta podałby się przy tak skandalicznych sytuacjach po prostu do dymisji. Mnie na pewno widzowie pana reportażu, ale i widzowie innych mediów oceniają, oceniać będą. Pozostawiam ich to własnemu wyborowi. Czy powiedzą, że dziś postępuje dobrze, albo mi nie wierzą. Natomiast moja postawa przed instytucją w postaci prokuratora obroni się sama. A wraca pan do polityki? Nie mam takich planów. Dziś koncentruję się na tym, aby spędzać czas z moją rodziną. Bezcenne jest to, kiedy mogę razem z moimi synami, najmłodszym i starszym, razem boksować, razem wspólnie spędzać czas, wspólnie odrabiać lekcje. Najstarszy w jakim 15. wieku? 15 lat. 15. Najmłodszy ma... Czyli jest świadomy też tego, co pan w życiu robił. Tak, jak Tłumaczy najbardziej. się pan przed nim? Dzieci są, znaczy te starsze są świadome. Tłumaczy szczególnie. pan się z tego, co się wydarzyło w pana Tak, przeszłości? bo to żaden wstyd własnemu dziecku powiedzieć o swoich błędach i o swoich potknięciach i przestrzec dzieci przed tym, żeby nie popełniały błędów, jakie popełnili rodzice. I to akurat się spotyka ze zrozumieniem. No, A co by pan powiedział jeszcze do takich pana byłych kolegów, może też i aktualnych ze służb? Jakby pan chciał ich zachęcić do nie tego? wszystko złoto, co się świeci. Także klepanie po plecach, czy wypłacanie pieniędzy zarówno w strukturach służb specjalnych, czy w spółkach z kapitałem Skarbu Państwa, tam gdzie te frukty były największe, to się już skończyło i nie wróci, bo ta partia się nie odbuduje, bo większość jej przedstawicieli, nikomu źle nie życzę, ale nie wiem, czy będą w stanie wziąć udział za 4 lata w wyborach, czy niektórzy w ogóle dożyją tych wyborów. Także te czasy bezpowrotnie minęły i wydaje mi się, że warto zrobić i na wadze położyć za i przeciw i rozważyć, czy chce się żyć w kłamstwie i nie móc z otwartą przyłbicą spojrzeć w lustro, czy jednak się móc oczyścić i powiedzieć, no okej, było źle, ale mam odwagę przyznać się do tego i też powiedzieć słowo przepraszam, bo to nic wstydliwego. A myśli pan, że jakiś efekt psychologiczny udało się osiągnąć
nowej władzy, wrzucając do więzienia na jakiś czas i Wąsika, i Kamińskiego. I czy to nie był taki też sygnał do tych pracowników służb? Zobaczcie, co spotkało waszych szefów. To też może was spotkać. No nie, ponieważ Duda ich ułaskawił też 2 byłych dyrektorów i ta sytuacja tylko pokazuje, jakie jest kolesiostwo i interes partyjny na pierwszym miejscu. To akurat zadziałałoby w sposób przeciwny dla takich funkcjonariuszy. Natomiast jeżeli mamy kilkanaście zawiadomień dotyczących Kamińskiego, Wąsika i nie zapominajmy o Bejdzie, który nawet nie miałem zielonego pojęcia, że będąc funkcjonariuszem CBA sprawował funkcję w zarządzie PZU, spółki z kapitałem Skarbu Państwa. To jest hit. Natomiast jeżeli te postępowania, sama komisja śledcza do spraw Pegasusa będzie wykazywała te nieprawidłowości. Przecież ile zawiadomień złożył sam Roman Giertych i to będzie zmierzało w tym kierunku, żeby tych ludzi rozliczyć z przestępczych działań, to pokaże byłym funkcjonariuszom czy obecnym, że jednak państwo polskie jest państwem prawa i prawo stoi na straży, aby tych, którzy posypią głowę popiołem i powiedzą prawdę, jednak uchronić. Jak pan? Jak mnie? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Ja podejmuję pewnego rodzaju ryzyko. Czy tak się wydarzy? Nie wiem, ale tak chciałoby się powiedzieć, z niejednego pieca chleb jadłem, panie redaktorze. I mało co dziś jest w stanie mnie w życiu zaskoczyć. Dlatego jestem przygotowany na różne rozwiązania sytuacji mnie dotyczącej. Ale nikt już mnie nie złamie i nie będzie mnie zastraszał i kijem czy marchewką decydował o tym, jaką będę przyjmował postawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Lelek z 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński,
Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Na portalach Buy Coffee i Subpi.pl w sierpniu wsparły mnie Ewa Mysłakowska, Jolanta Tomczak i Anna Radziszewska. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.